I ja Ciebie witam, witam również naszych słuchaczy. Dzisiaj będziemy kończyć nasze podsumowanie, tak żeby jakby złożyć to wszystko już zusammen razem do kupy i jakby nie wracać do jakichś rzeczy elementarnych. Dzisiaj jeszcze chwilkę poodpowiadamy też na komentarze, które pojawiły się pod tymi naszymi filmikami i będziemy zamykać etap tego, czym się zajmowałyśmy w sumie przez ostatnie 4 odcinki. Właściwie jedyna rzecz, którą bym chciała pokazać, to tę nieszczęsną, kanciastą kropkę. To naprawdę nie jest skomplikowana figura. Jeżeli ktoś ma chęć zorientowania się, jak wygląda dokładnie kubooktaedr, to zawsze może to znaleźć w wyszukiwarce. Najprościej go się tworzy, ścinając naroża sześcianu. Prosta figura, nawet babcia zrozumie. To taki przytyk. Natomiast jeżeli dojdziemy do tej kanciastej kropki, jeszcze dodamy przekątne, to co otrzymujemy? Szereg gwiaździście w stosunku do siebie ułożonych ostrosłupów, foremnych i półforemnych, o podstawie trójkątnej i kwadratowej. I to jest wszystko, co trzeba wiedzieć o kanciastej kropce. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób pokazujemy, że kanciasta kropka ma swoją strukturę. Każda kropka jest, można powiedzieć, odizolowana od sąsiednich, aczkolwiek wszystkie razem tworzą przestrzeń. Ale jest to dość specyficzna kropka, ponieważ jej struktura składa się z wektorów. Wektory to te krawędzie wszystkich ostrosłupów. Wektory są naprzemiennie skierowane. W związku z powyższym mamy do czynienia z równowagą. Równowaga jest doskonale znana w technice. Jest to równowaga Buckminstera-Fullera. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, czy istnieje taka równowaga, też polecam wyszukiwarkę i okaże się, że jest ona bardzo popularna w technice. Okazuje się, że rzeczywistość opiera się na najprostszych formach i rozwija je w formy fraktalne, czyli powiela wzorce, które już się sprawdziły. I wydaje mi się, że wystarczy tego wstępu w ramach odpowiedzi na komentarze. W tej chwili powinnyśmy się wrócić do ostatnich fragmentów naszego ostatniego spotkania. Było to spotkanie z nieznajomą, z tajemniczą nieznajomą. Pierwszy raz w cukierni, kiedy zaproponowała Danucie udział w filmie, a kiedy doszło do rozmowy, okazało się, że nie o film chodzi, tylko o zdarzenia w życiu Danuty, i te przeszłe, i te przyszłe. Oczywiście to zdenerwowało nastolatkę, zakończyła rozmowę, ale proszę zwrócić uwagę, że film sugeruje zwrócenie uwagi nie na to, że Danka miała grać w filmie, tylko na to, że sposób naszego widzenia rzeczywistości jest bardzo podobny do oglądania filmu. Ponieważ my pobieramy informacje z fal świetlnych, pobieramy informacje poprzez trzecie oko z pola punktu zerowego, czyli z tych informacji, które są dostępne w każdym miejscu hipersfery. I na tej podstawie nasz mózg tworzy obrazy, które są wyświetlane na zewnątrz. Dlatego wszystko to, co dzieje się w chwili teraz, to widzimy w postaci obrazu wyświetlonego w oparciu o promienie świetlne wpadające do oczu. Natomiast to, co pobiera nasze trzecie oko, może się nałożyć bądź wręcz zastąpić obraz wyświetlany na podstawie światła słonecznego wpadającego do naszych oczu.
I to jest znów wszystko, co jest ważne, jeśli chodzi o ten pierwszy komunikat o filmie. Następne spotkanie już było bardzo rozbudowane i też wspomnę go krótko, ale zaznaczając wszystkie ważne fragmenty. Danusia wyszła ze swojej stacji z brudnymi rzeczami i miała zamiar wybrać się do domu. Spotkała koleżankę i pożegnała się z nią. Koleżanka zmierzała najwyraźniej do innego autobusu niż ona, bo w momencie, kiedy koleżanka się od niej oddaliła, ona widziała koleżankę i na wizję koleżanki, która zmierza do przystanku autobusowego, nałożyła się wizja jakiegoś nieznanego dance miasta. Przy okazji się dowiedziała dokładnie w tym samym czasie, że opodal w barze znajduje się jej córka, która ją woła. Danka była wtedy nastolatką, nie miała dzieci, była uczennicą. Więc co ona zobaczyła? Nie przyszłość, tylko wizję opartą na sygnałach pobranych z pola punktu zerowego, bo my pobieramy informacje i z przeszłości, i z przyszłości. Jeżeli chcemy sobie przypomnieć, co było powiedzmy godzinę temu, to pobieramy informacje z pola punktu zerowego, jeżeli ona już nam umknęła z pamięci. Bo przyznam się szczerze, ja na przykład zamykając drzwi, to już potrafię minutę później nie pamiętać, czy je zamknęłam, czy nie, ponieważ to się robi automatycznie i do tego nie przywiązuje się cienia wagi. Także nawet to, co się zdarzyło sekundę temu, jeżeli umknęło nam z pamięci, też możemy przywołać w ten sposób. Danka, wychodząc ze stacji, spotykając koleżankę, widziała, jak ona się oddala w kierunku przystanku i jednocześnie ona się znalazła w innym miejscu. Czyli wizja nałożyła się na faktyczne wypadki. I to jest też ważna sprawa, bo to ilustruje, o co chodziło z tym filmem. To jest jak gdyby pokazanie, w jaki sposób my odbieramy otaczającą nas rzeczywistość. I obraz się zmienił nagle i co się okazuje? Że Danusia znajduje się na kozetce w gabinecie lekarskim. Czy dokonała z czasu w przestrzeni? Na razie zostawmy to na boku. Jest w gabinecie jej tajemnicza nieznajoma, jest w gabinecie lekarz i pielęgniarka. Danka widzi rzeczy, które absolutnie nie pasują do świata, który zna. Płaski telewizor wiszący na ścianie, obrazy w tym telewizorze, które jej nie pasują. Wygłasza swoje zdanie na ten temat, budząc rozbawienie osób obecnych. Pytają ją, jaka jest dzisiaj data. Wszystko to ma na celu przekonanie jej o tym, że dokonała skoku w czasie, którego de facto wcale nie dokonało, ale do tego wrócimy. Zrobiono jej zastrzyk, Danka traci przytomność. Gdzie się budzi? W mieszkaniu tej tajemniczej nieznajomej, która twierdzi, że to jest jej mieszkanie, że mężczyzna, którego w tym mieszkaniu widzi, pozna w przyszłości, bo to będzie jej przyszły mąż, prowadzi do pokoju, gdzie znajduje się chłopiec. Nie informuje, że to też będzie jej syn, ale po co ją prowadzi do chłopca? Pokazuje jej komputer. To jest urządzenie, które w przyszłości ma w jej życiu odegrać ważną rolę. Zobaczyła z wyprzedzeniem czasowym, czyli znów dostaje komunikat. Spędza w tym mieszkaniu noc, chyłkiem wydostaje się z niego rano, znajduje się w nieznanym miejscu, nie tylko miejscu, ale i mieście. Próbuje odszukać przystanek, znów następuje zmiana obrazu. Jest w samochodzie, który zatrzymuje się przed jej stacją, którą opuściła.
O dziwo, ma również swoje rzeczy, więc nie omieszkała je zabrać ze swojego dotychczasowego miejsca pobytu. I widzi swoją gospodynię, ale znacznie starszą, posiwiałą, zgarbioną, która idzie z wiaderkiem wody w kierunku domu. Nie wie, z kim przyjechała, nie wie, w jaki sposób to się stało, jak się dostała do tego samochodu. Wszystko to były migawkowe sceny. Co jest ważne, wróciła z tymi samymi brudnymi rzeczami, więc do domu nie dotarła. Okazuje się, że znów jest niedziela. Nie zapominajmy, że to jest rok 78, a więc jeszcze nie mamy 6-dniowego tygodnia pracy. Przepraszam, 5-tygodniowego tygodnia pracy. Mamy 6-tygodniowy tydzień pracy. 6-dniowy. Przepraszam, 6-dniowy. Jednak muszę wyluzować. I gdy w poniedziałek idzie do szkoły, okazuje się, że nie było jej przez tydzień w szkole. Okazuje się, że ta tajemnicza nieznajoma dostarcza usprawiedliwienie, łącznie z wynikami badań, na cały tydzień. Kiedy próbują dociec, nie wiem, czy sama Danka, czy szkoła, kto wystawił to zwolnienie, okazuje się, że pieczątka nieznanego lekarza się znajduje na tym zwolnieniu. Nie wiadomo, jakich badań dokonano, dlatego że lekarz nie jest w stanie się zorientować, o co chodzi, a na pieczątce jest telefon do lekarza i do tego telefonu też nie można się dodzwonić ze względu na to, że nie ma takiego numeru. No i teraz zastanówmy się, czy były to skoki czasowe, czy nie. Może mamy jeszcze za mało danych. Kiedy w końcu Danka dotarła do domu w następnym tygodniu, okazało się, że na ręku ma ropiejącą rankę. Po naciśnięciu się wycisnęła z niej coś dziwnego. Jakieś nieduże nasionko w kształcie białometalicznym. Wrzuciła go do pieca i co się stało? Rozległ się potworny huk, wystraszyła domowników. I teraz jakie z tego można wyciągnąć wnioski? Że po tym zastrzyku coś jej wszczepiono. To coś, co wycisnęła. Nie była to tylko ropa. Było tam coś jeszcze, a jeśli dodać do tego tygodniową utratę czasu, to mamy zupełnie, moim zdaniem, uzasadnione podejrzenie, że było to tak zwane wzięcie. Czyli już wychodząc ze stacji, w momencie, kiedy oddalała się stamtąd i jeszcze widziała swoją koleżankę, została zabrana na pokład statku obcych. I reszta, co widziała, to była pamięć, którą jej wgrano do umysłu. To znaczy nie do mózgu, ale do jej osobistej bazy danych. Może w tym ujawniłyśmy, że bilokacja, której doznawała, ujawniła to, że jesteśmy równie wielowymiarowi jak rzeczywistość, w której żyjemy. To też jest ważny aspekt w momencie, kiedy zaczynamy mieć do czynienia z obcymi, bo dzięki wielowymiarowości wszechświatowej hipersfery wiemy,
że możemy poruszać się z szybkością większą niż światło, a więc oni zupełnie spokojnie mogą do nas dotrzeć, nie w ciągu wielu lat świetlnych, ale w stosunkowo krótkim okresie czasu, bo przesuwają się nie przez czasoprzestrzeń, która stawia opór, tylko przez zwierciadlowaną rzeczywistość bezczasową. I jak się później w czasie kolejnego spotkania naszego okaże, nie tylko Danka w ten sposób się przemieszcza. To znaczy, przepraszam, nie Danka, tylko nie tylko kosmici się w ten sposób przemieszczają. W ten sposób możemy się również w przyszłości i my przemieszczać. Poza tym, co jeszcze jest istotne, to, że w gruncie rzeczy my nie wiemy, co Danka robiła na tym statku przez tydzień. Wiemy o tym, że w takiej sytuacji jak ona znalazło się wielu Ziemian i z problemami psychicznymi po takich spotkaniach długo się mierzyli, aż w końcu wylądowali w gabinetach psychoterapeutycznych. Jedynymi psychoterapeutami, którzy byli im w tym w stanie pomóc, byli ci, którzy zajmowali się regresją wsteczną i byli w stanie wyciągnąć te wspomnienia, które zostały wymazane z ich pamięci. I dokładnie prawdopodobnie takiemu procesowi została poddana Danka, z tym, że ona najprawdopodobniej hipnozie się nie podda, ponieważ wszystkie doświadczenia, których doznawała, demonstrowały jej przerażenie, zaskoczenie i niechęć do tego, co przeżywała. Podejrzewam, że w związku z tym nie będzie chciała również poznać, co się stało w czasie tego tygodnia, który zniknął z jej pamięci. Niemniej jednak bez tego nie dowie się, co właściwie w tym czasie się działo, ponieważ to, co widziała, to była tylko i wyłącznie wizja wgrana jej do pamięci, którą miała sobie przypomnieć po obudzeniu i zapisać, bo to jest przesłany przez nią komunikat. Właśnie ta wizja, a nie pobyt na statku. Co oprócz tego jeszcze przekazali jej kosmici, oprócz tego, że mogą z nią zrobić wszystko, co im się podoba? Również przekazali komunikat, że doskonale wiedzą, jaka jest jej przyszłość. I byli w stanie pokazać jej przyszłe jej mieszkanie, przyszłego męża i przyszłe dzieci, bo widziała w tym mieszkaniu syna i córkę. I w tej sytuacji rodzi się pytanie, czy my tu przychodzimy z gotowym planem? Wygląda na to, że tak. Czy w związku z tym istnieje coś takiego jak wolna wola? Okazuje się, że na to pytanie też mamy odpowiedź w doznaniach Danki Dudzik. Dlaczego? Dlatego, że ona również przeżywała alternatywne sceny ze swojego życia. Nie te, które zaliczała, ale te, które mogły się zdarzyć, ale nie musiały. W jaki sposób? Również w postaci wizji. Do takich scen należała wizyta na poczcie. Wpłacała pieniądze, które ojciec jej dał do wpłacenia. Okazało się, że poczta znajduje się w innym miejscu, więc już jej zasygnalizowano, że coś jest nie tak. Tam na poczcie zapytała ją kobieta w okienku, czy nie słyszała o tym, że w okolicy, gdzie mieszka, została zamordowana dziewczyna. No i w tym momencie dwie jej równolatki, które znajdowały się na poczcie, oświadczyły, ależ to przecież ona podobno umarła.
skłoniły ją do tego, żeby poszła w kierunku cmentarza i tam pokazały jej chłopca, który klęczał przy grobie i coś na nim układał. W momencie, kiedy zauważył Dankę, przeskoczył rów oddzielający cmentarz od drogi i zaczął nią potrząsać, pytając, kim jest. Oczywiście doszło do wybuchu emocji. Danka się zdenerwowała, rzuciła się w kierunku swoich prześladowczyń, czyli tych dziewczyn, które ją skłoniły do przyjścia w kierunku cmentarza. One zaczęły uciekać, ona goniła je z krzykiem i w tym momencie scena się urywa. Idzie naprzeciwko nauczycielka i pyta się, dlaczego się tak wydziera. Czyli znów mamy do czynienia ze sceną jej narzuconą. Czyli czymś w rodzaju, już mówiłyśmy o tym przypadku, ale on jest tak spektakularny, że warto go przytoczyć jeszcze raz. Kiedy Stalin testował Wolfa Messinga i jego zdolności anomalne, kazał NKWD-owcom zaprowadzić go do banku, gdzie miał wypłacić miał otrzymać z banku dużą sumę pieniędzy w oparciu o pustą kartkę papieru. Messing wszedł, pokazał kasjerowi kartkę i dostał ogromną sumę pieniędzy, która zmieściła mu się w walizce, którą miał ze sobą. Wyszedł, NKWD-ści go oczywiście pilnowali, wrócił z powrotem, pokazał kasjerowi, co od niego otrzymał, a gdy kasjer spojrzał na kartkę, w oparciu o którą wydał mu tę ogromną sumę pieniędzy, wpadł w szok. Co to oznacza? Że możemy zmienić percepcję drugiego człowieka. Jeżeli człowiek jest w stanie zmienić percepcję człowieka, to tym bardziej może zmienić ktoś, kto znajduje się w rzeczywistości ukrytej, bądź nawet kosmita, który znajduje się na znacznie wyższym stopniu rozwoju niż my, skoro potrafi do nas dotrzeć. Jeśli mogę dodać jeszcze od siebie, to chciałam powiedzieć, że nie tylko w szoku był sam kasjer, bo tam wzięła udział większa ilość osób i to też należałoby podkreślić, ponieważ najpierw Messing musiał przejść z Kremla do tego banku. Co to oznaczało? Że musiał przejść przepastnymi korytarzami, gdzie na każdym rogu była ochrona Stalina i oni wszyscy byli poddawani tej telepatii zbiorowej, po prostu już zbiorowej telepatii, gdzie wszyscy, każdy jeden z nich jakby wyrażał zgodę na to, żeby on kolejny odcinek tego korytarza na Kremlu przeszedł bramy. Ktoś, kto był na Kremlu, być może z Państwa, to jest coś niewyobrażalnego. Słucham? Przeszedł dlatego, że oni widzieli Stalina. No jakby już abstrahując, chodzi mi o to, że oni wszyscy zostali poddani czemuś, co spowodowało, że oni go przepuścili, a potem jeszcze dodatkowo on wrócił w to samo miejsce na Kremlu, co oznacza, że potem jak już wziął te pieniądze, przez te same wszystkie osoby te korytarze przeszedł i doszedł do celu. Rzecz polega na tym, że przeprogramowuje się komórki hipokampu i w ten sposób hipokamp przepuszcza sygnały podprogowe do rozpoznawczych struktur mózgowych i wtedy wizja nakłada się na rzeczywistość. No widzisz, jak to pięknie tłumaczysz? Czyli z tego by wynikało, że w zasadzie to jest nie tylko możliwe, ale nawet już znamy mechanizm, który prowadzi do tego, że właśnie coś takiego jest możliwe. Więc też warto zwrócić uwagę, że jeżeli opieramy się tylko i wyłącznie na
mechanice kwantowej, to wszystko, co jesteśmy w stanie wyjaśnić, to sposób postrzegania, bo to już mechanika wyjaśniła. Ale bilokacje, teleportacje, inne zjawiska anomalne nie wyjaśnimy, jeżeli nie będziemy mieli do czynienia z wielowymiarową fizyką kwantową. Po prostu nam może jakieś wydarzenie zasygnalizować, które już się dokonało w ramach wyprzedzających badań naukowych, że jest możliwe do realizacji, ale fizyka kwantowa tego nie jest w stanie wyjaśnić, ponieważ opiera się na statystyce. Zakłada, że my możemy się jednocześnie znajdować w każdym dowolnym miejscu i zakłada, jak przysłowiowy kot Schrödingera, że może być jednocześnie i żywy, i martwy. Nic z tych rzeczy. Jesteśmy albo żywi, albo martwi. Jesteśmy tu, albo tam. Niemniej jednak możemy być nawet w dwóch miejscach równocześnie. Ale dlaczego? Dlatego, że jesteśmy wielowymiarowi. Bo zostawiamy nasze ciało, zostawiamy w nim taką część kompleksu świadomościowego, żeby utrzymać je przy życiu, natomiast nasz kompleks świadomościowy udaje się wtedy w inne miejsce. Jeżeli tam odtworzy swoje ciało, to ciało w pierwszym miejscu może zniknąć. I wtedy mamy do czynienia z teleportacją. Czyli już na tych przykładach pierwszych, które omówiliśmy i w poprzednim odcinku, i teraz, widać, że bez wielowymiarowej fizyki z całą pewnością nie wyjaśnimy zdarzeń anomalnych. Nie wyjaśnimy również za pomocą zderzacza hadronów, ponieważ znów złośliwie się odnoszę do jednego z komentarzy, ponieważ mechanika kwantowa zajmuje się tylko i wyłącznie mikrokosmosem. Można próbować ją dostosować do większej skali, ale nawet jeżeli wykonamy doświadczenie z fulerem, czyli taką dużą cząsteczką węgla, to też będzie to mikrokosmos, bo tego nie zobaczymy. To zobaczy tylko i wyłącznie aparatura, która jest do tego przystosowana. I kiedyś w przyszłości najprawdopodobniej również zobaczymy i rzeczywistość ukrytą, ale to dopiero przyszłość. Na razie tego nie potrafimy. Niemniej jednak już wiemy, że rzeczywistość równoległa istnieje. Dlaczego? Dlatego, bo możemy się do niej przenieść i możemy ją nawet obserwować. Pani Dudzik tego nie robiła. W związku z tym, w momencie, kiedy zobaczyła zwierciadlaną rzeczywistość pokazaną jej przez Cygankę, to była święcie przekonana, że to jest kwestia symetrii, nie wiem czego. Bo tak prawdę powiedziawszy, to ta symetria, o której mówi mechanika kwantowa, to jest też tylko spekulacja. Fluktuacje kwantowe, które tworzą cząstkę i antycząstkę, które są w stosunku do siebie zwierciadlane, to też są spekulacje mechaniki kwantowej. Nikt tych cząstek nie widział. Jedyny dowód, jaki posiadamy, to jest dowód spekulacyjny, ponieważ zakładamy, że tylko dlatego zjawisko Kazimira jest możliwe. Dzięki tym cząstkom, które wywierają w tym czasie, kiedy jeszcze istnieją, nacisk na płytki naładowane elektrycznie. W porządku, zostawiamy fizykę. Obiecałam, że nie będziemy mówić o fizyce, więc przechodzimy dalej do doświadczeń pani Dudzik. Czy jeżeli my przychodzimy tutaj z gotowym planem, czy wolna wola istnieje, czy nie istnieje? Okazuje się, że doświadczenia też do tego dają nam odpowiedź. Dlaczego? Już mówiłam o poczcie. Mówiłam o poczcie, że
w drodze z poczty, właściwie można powiedzieć i na poczcie, i w drodze z poczty, Danka przeżyła rzeczywistość alternatywną, która nakładała jej się na faktyczne zdarzenia. No, przeszła tę drogę do cmentarza. Była przy cmentarzu jeszcze, kiedy cała wizja się urwała i spotkała przy cmentarzu nauczycielkę. Czyli w gruncie rzeczy na jej czynności, które wykonała, nałożyła się wizja. Dlaczego uważam, że na jej czynności, które wykonała? Ponieważ podpis na dowodzie wpłaty był dokładnie tej urzędniczki, która zwykle od niej wpłaty przyjmowała. Jedyne, co było niewłaściwe na tym dowodzie wpłaty, to data. Tak jak gdyby zmieniono datę po to, żeby zasugerować, że w tym czasie, kiedy doświadczała wizji, doznała przeniesienia w czasie. Nie doznała przeniesienia w czasie. Też doznała wizji. Następna scena. Danka wychodzi z kościoła po nabożeństwie. Zatrzymała się, żeby zaczekać na rodzinę i w tym momencie atakuje ją młodzież, twierdząc, że skoro żyje, to dlaczego nic nie robi w tym kierunku, żeby uwolnić kolegę, który siedzi w więzieniu oskarżony o zamordowanie jej. Odwraca się w kierunku kościoła, co widzi, wynoszą trumnę. Obok idzie matka zapłakana. Nie będziemy już tych wszystkich detali omawiać, bo to jest nieistotne. Ważne jest, że to wszystko się kończy w pewnym momencie i ludzie spokojnie wychodzą z kościoła, podchodzi do niej matka uśmiechnięta, nie ma śladu łez. Czyli co się działo? Tym razem wizja nie nałożyła się na toczące się wypadki, tylko została wklejona, tak jak dodatkowe klatki filmu, między to, co się wtedy działo. Czyli w tym czasie, kiedy Danka czekała na matkę, przeżyła właśnie taką wizję, dokładnie w ten sam sposób, jak w gabinecie terapeutycznym przypomina się to, czego się nie pamięta. Bo wtedy w ciągu kilku minut jesteśmy w stanie przeżyć nawet całe życie. Czyli znów oglądamy wizję, wspomnienia, a nie to, co faktycznie się dzieje dookoła nas. Znów mamy do czynienia z alternatywną sytuacją. Kolejna alternatywna sytuacja w jej życiu nastąpiła wtedy, kiedy wybierała się ze swoim znajomym do kościoła, spotkali kolegę i wtedy podeszła do niej nieznajoma, twierdząc, że mieszkają bardzo blisko siebie i bardzo chciałaby zaprosić ją i jej towarzysza do siebie na kawę. I ignoruje tego kolegę, którego spotkali. Początkowo nie wyrażają zgody, bo sytuacja dosyć głupia. Dziewczyna nieznana zaprasza również tego kolegę, ale on mówi, ależ nie, przecież myśmy się mieli zaraz rozejść, ja idę do przystanku, w związku z powyższym nie ma sprawy, wy idźcie, a ja po prostu pójdę swoją drogą. Idą do mieszkania, okazuje się, że znajdują się w mieszkaniu kobiety i jej męża, dziewczyny i jej męża. I gdy się zaczynają sobie przyglądać i wymieniać uwagi, Danka się dowiaduje, że jeżeli zmieni uczesanie, ubiór, sposób poruszania się, to będzie dokładnie taka sama jak ona. I w tym momencie oni sobie zaczynają zdawać sprawę, że ich gospodarze są w gruncie rzeczy ich duplikatami. No może nie duplikatami,
są dokładnie tacy sami jak oni, czyli tak jak gdyby spotkali osoby, które są identycznie takie same jak one. Mało tego, w czasie tego spotkania okazuje się, że nawet mylą im się poszczególne osoby, bo Danka myli swojego kolegę z mężem nieznajomej. Z kolei też odnosi wrażenie, że również jej kolega ją myli z gospodynią. W końcu poczuli się bardzo niepewnie. Oboje byli trochę wyglądali na wytrąconych z równowagi, decydują się opuścić gościnnych gospodarzy, wychodzą z domu i co się okazuje? Kolega jeszcze nie zdążył się oddalić. Idąc do autobusu i w momencie, kiedy znajdują się przed domem, trafiają na scenę, która dokładnie wydarzyła się w momencie, kiedy oni skierowali się do swoich przyszłych znajomych i jednocześnie swoich sobowtórów. Czy dokonali jakiegoś przesunięcia w czasie, w przestrzeni? Nic z tych rzeczy. Doznali wizji alternatywnych możliwości w swoim życiu. Mogli być tym małżeństwem, ale nie byli. Skąd ta pewność? Chociażby z tego powodu, że Danka następnego dnia postanowiła sprawdzić, czy rzeczywiście to małżeństwo tam mieszka. Spotkała gospodynię, którą widziała poprzedniego dnia i co się okazało? Ona stwierdziła, że nikt taki tu nigdy nie mieszkał. Czyli nie brali, nawet powiedziałabym, nie brała Danka udziału w alternatywnej wersji swojego życia, tylko zobaczyła ją w postaci wizji. I to wklejonej w momencie, kiedy rozstawali się z kolegą. Bo kolega nawet nie zdążył się oddalić. Dalszy ciąg też jest nie mniej interesujący, ponieważ Danka pokłóciła się ze swoim znajomym. Najprawdopodobniej dlatego, że miała do niego pretensje o to, że mylił ją z gospodynią. Być może on tego nie rozumiał, nie bardzo wiedział, o co chodzi. Rozstali się, czyli kolejne domniemanie, Danka tylko sama doznała tej wizji. Ale po rozstaniu z kolegą nieznajoma ją dogoniła i skłoniła ją do tego, żeby jednak ją odwiedziła po raz drugi. I Danka się zgodziła. Wróciła. Przy okazji dowiedziała się od małżonka dziewczyny, że ona jest taka sama jak jego żona, ale jednak nie ta sama. Mało tego, przenocowała w tym domu i dopiero rano wróciła do stacji, gdzie mieszkała z koleżanką. Czy ta druga wizyta była spowodowana tylko tym, znaczy ta druga wizja była spowodowana tylko tym, żeby ją poinformować, że ona jest taka sama, ale jednak nie ta sama? Ja podejrzewam, że sprawa była zupełnie inna. Najprawdopodobniej Danka w tym czasie też była zabrana na statek i nawet możemy się domyślić powodu. Usunęła implant. A ten implant nie był wszczepiony jej tylko i wyłącznie w tym celu, żeby wiedziała o tym, że miała kontakt z kosmitami. Kosmici się wcale nie chcieli ujawnić. Usunęła ten implant, ale najwyraźniej on w pewnym stopniu ją identyfikował i oni bez trudu zawsze mogli ją znaleźć. Mało tego, być może on również ułatwiał sterowanie jej przeżyciami.
Podejrzewam, że podczas wizyty, rzekomej wizyty u tego małżeństwa, samotnej już tym razem, znów brała udział w wizji, którą jej wgrano do umysłu, natomiast w tym czasie znajdowała się zupełnie gdzie indziej. Jak wiemy, to małżeństwo tam nie mieszkało w tym domu. Czyli mamy wytłumaczenie, że ten implant jednak był potrzebny, a ponieważ zdekonspirowali się za pomocą implantu, nawet posunęli się później do tego, żeby obecność kosmitów dodatkowo uargumentować. Ale do tego przejdziemy. Co uzmysłowiło Dance spotkanie z małżeństwem, którego w gruncie rzeczy nigdy nie było i nigdy do niego nie doszło, bo jak wiemy, rozstała się z tym kolegą jeszcze nawet przed jego śmiercią. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się tego, że nasze życie nie jest zaprogramowane w każdym detalu, ale może również być zmienione, dlatego że ten plan obejmuje wiele wariantów naszego życia. Więc możliwa była jej śmierć, możliwe było małżeństwo z kimś zupełnie innym niż w przyszłości go zawarła. Możliwa była również wizyta na poczcie, której nie było. Wszystko to były wizje. Jej śmierć, spotkanie chłopca na cmentarzu, to była wizja. Wizja, która przekazywała alternatywne możliwości. Czyli my zawsze mamy możliwość wyboru za pomocą swojej decyzji to, co w naszym życiu się wydarzy. Nie jesteśmy zaprogramowani niczym laleczki. Nie jest tak, że niczego w życiu nie możemy zmienić. W przyszłości Danka się jeszcze dowie od swojego zmarłego kolegi, że chociaż jesteśmy w stanie znać naszą przyszłość, ona nie jest do końca ustalona. Czyli w każdej chwili jesteśmy w stanie kreować swoją rzeczywistość. Czyli jak widzimy, każdy fragment doświadczeń Danki przekazuje nam bardzo ważny komunikat. Nie ma niczego, co się zdarzyło przypadkiem. Wszystko ma swój cel. Co teraz warto by jeszcze wziąć pod uwagę? Wydaje mi się, że nie tylko alternatywne fragmenty naszego życia, ale również to, co jesteśmy w stanie zobaczyć, mimo że zobaczyć nie powinniśmy. Danka przeżywa bardzo ciekawe przygody wtedy, kiedy jeszcze jako nastolatka czeka na autobus. PKS przyjeżdża przepełniony, nie jest w stanie się do niego ani ona, ani jej koledzy zabrać. I dosłownie chwilę po tym podjeżdża luksusowy autokar. Danka go widzi, podbiega do drzwi. Ktoś z nich z tego autokaru wysiada, więc autokar się zatrzymuje. Pyta kierowcę, w którym kierunku jedzie, czy ona ewentualnie mogłaby zostać podwieziona. Kierowca się zgadza. Ona wsiada i w momencie, kiedy jest już w autobusie, w tym autokarze, odwraca się w kierunku przystanku i widzi, że nagle znalazło się tam bardzo wielu ludzi, a nie widzi swoich kolegów.
Jeszcze to nie naprowadza ją na żadne wnioski, ale w momencie, kiedy chce zapłacić za przejazd i kierowca nie chce przyjmować takich pieniędzy, to są po prostu nieaktualne, już wie, że coś jest nie w porządku. Źle się z tym czuje. Ale dotrwała do końca podróży, autokar zatrzymuje się. W momencie, kiedy wysiada, widzi, że chodniki są jakieś szersze, więc póki znajduje się w autobusie, rzeczywistość na zewnątrz niej też jest inna. Ale kiedy już wysiadła i biegnie do szkoły, wszystko wraca do normy. Następne zdarzenie ma miejsce podczas zabawy, kiedy pokłóciła się z kolegami. Widocznie ma skłonność do awantur. Postanawia wrócić sama do domu, nie czekając na nich. I wychodząc z lokalu, widzi, że naprzeciwko niej jest bardzo blisko ulica, tam gdzie znajduje się przystanek. Dzieli ją tylko obniżenie terenu, ale kiedy zagląda tam, okazuje się, że na dnie płynie malutki strumyk, wystają kamyki, po których można przejść suchą nogą. Więc decyduje się na to. I w trakcie, kiedy już przeszła na drugą stronę strumyka, słyszy, jak koledzy wołają do niej. I jeden prosi, żeby trzymała się czegoś mocno, a drugi woła, że on już biegnie na drugą stronę tego obniżenia terenu, żeby ją stamtąd wydobyć. Ona zupełnie nie rozumie, wydobyć? Z czego wydobyć? Z czego ma się trzymać? Dlaczego ma się trzymać? Więc żeby się zorientować, o co właściwie chodzi, zawraca i wtedy ten pierwszy kolega, który do niej wołał od strony miejsca, w którym się kiedyś wcześniej bawili, wyciąga do niej rękę i ona chwyta tę rękę, bo jest trochę stromo i w tym momencie kolega ją szarpie, czego ona zupełnie nie rozumie, jest w ogóle oburzona, że on ją w ten sposób potraktował, a on też jest zdumiony, ponieważ był święcie przekonany, że wyciąga ją z wody. Gdy ona się odwraca, widzi wodę tuż przy swoich stopach i nie rozumie, skąd jej się tu tyle wzięło. No więc tłumaczą jej koledzy, że to jest kanał burzowy, który zbiera wodę z pobliskich gór. W związku z tym tu jest głębokość ponad 2 metry i dlatego się o nią niepokoili. Ale niepokoili się też i o swoje własne bezpieczeństwo, bo nie byli wyrywni do tego, żeby po nią zejść do wody. Nie to jest ważne, czy oni się zachowali w sposób właściwy, czy niewłaściwy. Ważne jest, że jedni i drudzy widzieli coś zupełnie innego. Danka nie była przeniesiona w czasie, kiedy przechodziła przez strumyk. Dlatego, że w czasie, kiedy była w tym zagłębieniu i ten strumyk był malutki, ona znakomicie widziała swoich kolegów. Mało tego, słyszała ich. Oni też widzieli, że ona weszła do wody, więc ją widzieli. Czyli nie miało tu miejsca przeniesienia w czasie, tylko coś zupełnie innego, co trudno sobie wyobrazić. To było coś podobnego jak w przypadku autobusu, ponieważ autobusu też nikt z jej kolegów nie widział i koleżanek. Tylko ona ten autokar widziała. Następne zdarzenie miało miejsce również podczas prywatki. Wyszli na balkonik bez poręczy i Danka zbiegła po schodach tych, które widziała, natomiast wszyscy inni, którzy wyszli na ten balkonik, schodzili po drugiej stronie. Mało tego, ze zdumieniem patrzyli o tym, jak ona, przebierając nogami, sfruwa z tego podestu. I nie mogli zrozumieć, jak ona to zrobiła. I teraz, czy to była projekcja,
Raczej nie. Ani w jednym, ani w drugim, ani w trzecim wypadku. Dlaczego? Dlatego, że ona ciągle była w swoim czasie teraz. Jak w takim razie można zrozumieć to, czego doświadczyła? Już wcześniej, wtedy, kiedy w skrócie omawiałyśmy jej przygodę, zwróciłyśmy uwagę na doświadczenie, które było przeprowadzone w drugiej połowie XX wieku za pomocą komputera przez Kena Webstera. On wtedy skontaktował się z Thomasem Hardenem, który żył też w Anglii w XVI wieku. I jednocześnie kontaktował się w tym czasie, jeden i drugi, z grupą z tachionowego wszechświata, co znaczy tachionowy? Bezczasowy. Wszystko, każda cząsteczka, która z kosmosu przeniesie się do rzeczywistości równoległej, automatycznie staje się tachionem. Z tachionowego wszechświata grupa 2109. Możliwości mamy dwie. Albo była to grupa, która się z nią kontaktowała z rzeczywistości równoległej i ma się dopiero pojawić w roku 2109, ale wynikałoby z tego, że w roku 2109 my już będziemy potrafili wykonywać takie cuda. Nie tylko doświadczać. Czy fizyka kwantowa może to wyjaśnić? Absolutnie nie. Jak doskonale wiemy już w tej chwili i zdaje sobie z tego sprawę nawet mechanika kwantowa, cząstki i antycząstki nie anihilują się, o czym już nas przekonały doświadczenia wykonywane w ramach mechaniki kwantowej. Jesteśmy również przekonani o tym, że sama mechanika kwantowa nie byłaby w stanie tego zrealizować, ponieważ ona opiera się na rachunku statystycznym, dzięki czemu kod może być żywy i martwy, w zależności od tego, jak się ustawi funkcję falową, ale funkcja falowa to jest model, to nie jest rzeczywistość. W związku z tym musimy, żeby wiedzieć, w jaki sposób do tego doszło, musimy korzystać z atrybutów rzeczywistości, a nie z modelu. I wtedy dopiero możemy się zorientować, jaki mechanizm był potrzebny do tego, żeby damka przeżyła to, co przeżyła. I tu z pomocą znów nam przychodzi rzeczywistość ukryta. Przychodzi rzeczywistość ukryta i krajon z rzeczywistości zwierciadlanej, który nam się przedstawia jako nasz opiekun ze służby magnetycznej ziemskiego systemu życia. I twierdzi, że próżnia fizyczna, z której wyłoniła się wielowymiarowa hipersfera, nie tylko może nam służyć energią do wykorzystania w chwili, kiedy nastąpi zakłócenie jej równowagi, ale również pozwala nam manipulować czasem. Ale trzeba to robić bardzo ostrożnie. I nawet stwierdził, że Ziemianie już to robili kiedyś i nawet doskonale wiemy kiedy. W 1943 roku, podczas II wojny światowej, kiedy próbowali uczynić okręty niewidzialnymi za pomocą silnych magnesów. I okazuje się, że właśnie silne magnesy są do tego potrzebne, żeby się dobrać do energii próżni, a przy okazji również i do czasu, do manipulacji czasem. Z tym, że trzeba to robić ostrożnie,
i nie wystawiać ciała na działanie magnesów. Dlaczego? Bo my też jesteśmy elektromagnetyczni. Nasze ciało jest też elektromagnetyczne. I dlatego skutki, może nie zacznę od skutków, dlatego Tesla zrezygnował z udziału w projekcie Rainbow. Dlaczego? Ponieważ Stany Zjednoczone nie zdecydowały się na zaangażowanie dużych pieniędzy w ochronę ludzi. I Neumann go zastąpił. Dokonano tego eksperymentu i on się tragicznie zakończył dla załogi okrętu, na którym dokonano tej pozornej demagnetyzacji. Znaczy celem była demagnetyzacja, a osiągnęli więcej niż chcieli. A więc już wiemy, że energia próżni pozwala nam manipulować czasem. Jak? To też wyjaśnia Crayon. Twierdzi, że obiekt nie przenosi się wtedy w czasie, tylko zmienia się jego ramy czasowe, dopasowując do innego czasu. Czyli jak gdyby wyodrębnia się obiekt z jego rzeczywistości po to, żeby włożyć na linię czasową tam, gdzie on ma się pojawić. Czy Danka była przerzucana? Bardzo wątpię, bo jak widzimy, ona kontaktowała się ze swoimi kolegami w tym czasie. Oni ją widzieli, niezależnie od tego, czy chodziło o schody, czy o przejście przez kanał burzowy. Wątpliwości może budzić tylko autobus. Czy Danka się przeniosła do przyszłości, czy też autobus z rzeczywistości ukrytej, czyli z rzeczywistości wirtualnej, został przeniesiony na jej linię czasową. I znów mamy podpowiedź, ponieważ Danka, wchodząc do autobusu, zobaczyła, że na przystanku zaroiło się od ludzi, a kolegów nie widziała. Kiedy wychodziła z autobusu, przepraszam, z autokaru, kierowca otworzył jej drzwi, zobaczyła, że chodniki są szersze. Ale gdy już wyszła na zewnątrz i nie przejmowała się chodnikami, tylko biegła do szkoły, to wszystko było w normie. Czyli w momencie, kiedy weszła do autobusu, widziała rzeczywistość autobusu. Kiedy wychodziła, jeszcze widziała rzeczywistość dookoła tego autobusu, z tej rzeczywistości, z której on został przeniesiony na jej linię czasową. Czyli znów nie ona dokonała skoku, tylko autobus. I też nie skoku, tylko przeniesienia na jej linię czasową. Czyli znów za dużo czasu mi to zajęło? Nie. Ja chciałam pytanie zadać. Słucham. Jakiś czas temu rozmawiałyśmy o przykładzie Jail Kubackiej, która miała możliwość zobaczenia jako 14-latka swojego przyszłego męża. Pokazał jej tego męża opiekun. Może tak wkrótce historia. Jail Kubacka mieszka w Soczi i słyszy z podwórka głos, który woła ją. Ona wychyla się i poznaje jakiegoś przyjaciela, mężczyznę, który ją woła. I ona szybko ubiera się, zbiega na podwórko, wita się z nim jak z najlepszym przyjacielem, chociaż go nigdy wcześniej nie widziała na oczy. Z perspektywy czasu mówi, że był to jej opiekun, przewodnik. I on pokazuje jej po drugiej stronie ulicy jej przyszłego męża w stroju, który ona określa, że to był dla niej bardzo śmieszny strój, ponieważ ona w życiu takiego nie widziała, ponieważ on był w marynarce, a ta marynarka miała krótkie rękawy. I ona po jakimś czasie, po iluś latach poznaje tego swojego męża, zapomina w ogóle o całej tej scenerii, o tym przewodniku, który pokazuje jej męża. I dopiero po iluś latach właśnie ona sobie przypomina całą tą scenę i opowiada ją mężowi. Mąż się uśmiecha, wyciąga z jakiegoś kufra właśnie tę marynarkę, której ona nigdy u niego nie widziała i pokazuje. I to jest ta sama marynarka, w którą on był ubrany podczas tej wizji. To jak to się ma,
właśnie do tego czasu i do tej wizji, bo tak myślę, naprawdę... że też nie było żadnego przeniesienia w czasie. Owszem, ona wybiegła, ale to, co zobaczyła, wgrano jej w gruncie rzeczy do umysłu, czyli były to informacje pobrane z pola punktu zerowego przez jej opiekuna. On działał z poziomu rzeczywistości równoległej. Ale to znaczy, że mógł pobrać taką informację na tu i teraz, jak ten mąż wygląda, czy jak? Mógł pobrać, ponieważ nasze życie jest zaprogramowane na wiele lat do przodu. Prawdę powiedziawszy, wydaje mi się, że w momencie, kiedy się rodzimy, my jesteśmy w stanie jakąś wersję naszego życia zobaczyć od początku do końca. A chodzi mi o ten Nie nasz... musi być tak wersja, która się spełni, bo to my zadecydujemy, jakie to nasze życie w końcu będzie. Bo to, że nie widziała u niego nigdy tej marynarki, to nie ma znaczenia, tak, Dola? Nie ma znaczenia. Jej przyszły mąż już miał też życie zaprogramowane wielowariantowo. W ramach tych wariantów również była obecna ta marynarka. Może specjalnie właśnie tę marynarkę wyciągnięto, nie po to, żeby jej pokazać, że przeniesiono jego w czasie. Nie. Chodziło po prostu o to, żeby ta marynarka ją naprowadziła na ślad. Kiedy ona się z tym zetknęła? A zetknęła się wtedy, kiedy zmieniono jej percepcję. I zobaczyła to, co miała zobaczyć. Danka też widziała zawsze to, co miała zobaczyć, a nie to, co było. I Jael też widziała to, co miała zobaczyć. Ona była przygotowywana do tego, co przeżywała przez całe życie, tak jak i Danka była przygotowywana. Tylko Jael to zaakceptowała, a Danka się tego wypierała. Ona od tego chciała się trzymać z daleka. I teraz, kiedy już te komunikaty sobie wyekstrahowałyśmy, bo wiemy dokładnie, jakie komunikaty zostały Dance przekazane. Danka miała się dowiedzieć o tym, że to jest możliwe, ale po to, żeby się dowiedziała, że to jest możliwe, musiała spotkać kogoś, kto będzie o tym wiedział. Czyli zauważ, jak bardzo wszystko jest tutaj zsynchronizowane. Nie dość, że wiele osób bierze udział w tym planie, nie tylko Danka, ona nie jest centralną postacią, jest jedną z wielu. Ona odbiera komunikaty, ale jednocześnie jest poinformowana, jeszcze tego nie powiedziałam, ale jest poinformowana, że ona musi zaczekać. Może w takim razie, zanim przejdziemy do interpretacji komunikatów, jeszcze powiemy przede wszystkim to, że ona nie miała tych swoich komunikatów analizować. To nie był cel, którym ona została poddana. Ona je miała zapisać. I to systematycznie jej wkładano do głowy. Nie w tych czasach, które teraz omawiamy, tylko w przyszłości się tego dowiedziała. Ale plan działał już od XX wieku, bo już wziął w tym udział również Ken Webster z Hardenem. Na dobrą sprawę Harden brał w nim udział w wieku XVI. I też dokładnie, on się nie przenosił w czasie. On był na linii czasowej Kena Webstera tylko wtedy, kiedy dotykał tej świetlnej skrzynki, którą dostał od przedstawiciela grupy 2109. W innym czasie on był w swoim wieku XVI. Ale wtedy, kiedy był przy skrzynce i w nią patrzył, to on widział Webstera, widział kobietę, która z nim mieszkała i widział odwiedzających ich gości. Mało tego, on im przekazywał komunikaty przez ten komputer.
bo on też miał komputer. I to komputer, który wyświetlał mu informację przekazywaną przez Webstera. A jeżeli nie przekazywaną przez Webstera, bo możemy jeszcze wziąć pod uwagę, że pod koniec, wtedy kiedy, ponieważ to była druga połowa XX wieku, komputer Webstera mógł nie mieć kamerki. Ale być może ona była w jakiś sposób wprowadzona, skoro on widział to, co odbijało się w ekranie komputera. Czyli też były przekazane informacje za pomocą i promieni świetlnych, i jednocześnie danych pobieranych z pola punktu zerowego. Jedno nakładało się na drugie. Tam był jeszcze bardziej proces zagmatwany, bo przecież w drugiej połowie XX wieku wcale nie musiał być komputer, który pokazywał jakiekolwiek obrazy. Być może przekazywał tylko teksty. W każdym razie na takim ja pracowałam. W 1980 roku po raz pierwszy pracowałam na PC-cie, czyli na czymś takim, jak pracował również Webster, tylko tyle, że to był PC, który tylko i wyłącznie wyświetlał teksty. I oczywiście nie przekazywał żadnych obrazów. Czyli tam tych przesunięć ram czasowych było znacznie więcej, już nie mówiąc o tym, że również bardziej skomplikowany był przekaz informacji, bo informacje się na siebie wzajemnie nakładały. Niby Ken siedział przed komputerem, ale kamery raczej nie miał. A jednak w tym samym czasie Thomas Harden odbierał obrazy, te, które jak gdyby widział jego komputer. Czyli te promienie świetlne, które odbijając się od Kena Webstera i od towarzyszących mu osób i sprzętów padały na ekran komputera, były przerabiane w taki sposób, żeby Harden mógł zobaczyć obraz. Czy ktokolwiek tutaj na Ziemi byłby w stanie coś takiego zrealizować? Komputer Webstera był przebadany. Wykluczono jakąkolwiek zewnętrzną ingerencję, a jednak ona musiała być. Także wydaje mi się, że żyjemy w rzeczywistości wręcz wspaniałej, która nam ogromnie dużo ma do zaoferowania. I my z tego możemy korzystać pod jednym warunkiem, że zaprzestaniemy walk i zaczniemy współpracować po to, żeby wykorzystać te możliwości. Ale żeby je wykorzystać, nie możemy trwonić naszych wysiłków na spory, na konflikty, na wzajemne wybijanie się. Przecież ostatecznie taki jest sens tych wszystkich przekazów. I teraz, wracając do tego, co przeżywała Danka. Wiemy o tym, bo wracamy do tego, co już przedstawiłyśmy, że zinterpretować miał to ktoś inny. Danka nie ma do dzisiaj dostępu do tych informacji, do których ja mam dostęp. Nie musiała trafić na mnie. Podejrzewam, że tym, czym ja się interesuje się w Polsce wiele osób. Nie wiem, dlaczego akurat mnie skierowano wtedy
forum, na którym Danka opowiadała o swoich doznaniach, ale widocznie był to jeden z wielu wariantów. I za każdym razem działała synchroniczność. Zwróć uwagę, jak to wszystko było razem pięknie zgrane. Mimo że rozgrywało się w tak różnych czasach. I teraz przechodzimy do pytania. Kto miał Dance to wszystko wyjaśniać, skoro ona miała tylko zapisać? I tu musimy przejść do jej przyjaciela, którego wskazała jej cyganka, który był wcale nie mniej ważną częścią tego planu. Także już mamy Dankę, mnie, przyjaciela, mamy kosmitów i mamy również cały szereg zdarzeń, które mają ją naprowadzać na to, czym ona się ma w końcu zająć. Wszystko zaczyna się znów wtedy, kiedy już zna tego chłopca, już cyganka go pokazała, już pokazała jej, że rzeczywistość jest wielowymiarowa, że w stosunku do kosmosu istnieje również rzeczywistość zwierciadlana, która znajduje się dokładnie w tej samej objętości, chociaż jest zwierciadlanym odbiciem. Weźmy pod uwagę, że wszystko, co Danka widziała, znajdowało się w tej samej objętości, niezależnie od tego, czy było ściągane z przyszłości, czy było ściągane z przeszłości. Zawsze to się wszystko działo w obrębie jednej rzeczywistości. Można powiedzieć jednej objętości, bo i Ken Webster mieszkał w Londynie i w Londynie mieszkał również Thomas Harden. Czyli właściwie można powiedzieć, że nawet nie musieli się specjalnie przemieszczać, a nawet zakładając, że mieszkali w różnych miejscowościach, to komputer tę odległość między nimi zmniejszał do zera. Tak jak w tej chwili my jesteśmy od siebie oddalone, a przecież rozmawiamy. Czyli każdy aspekt rzeczywistości, który w tej chwili już jest nam znany, tam był pokazywany i pokazywany stopniowo. Po raz pierwszy Danka zobaczyła w innej postaci swojego przyjaciela wtedy, kiedy jechali razem pociągiem. W pewnym momencie zauważyła, że obok niej siedzi żołnierz. Była tak zaskoczona, że kazała mu się wylegitymować, bo myślała, że on, nie wiem, wypchnął z pociągu jej towarzysza. Okazało się, że w dowodzie ma inne nazwisko. Była tak przerażona, że kiedy pociąg się zatrzymał, wybiegła i uciekała od niego. Bała się go, panicznie się go bała. I nawet wtedy, kiedy ją dogonił przy autobusie, trzymając bilety na ten autobus w ręku, nie była zorientowana, że to w gruncie rzeczy jest ten sam człowiek. Dostała komunikat, że niezależnie od tego, jak wyglądamy, jesteśmy zawsze tym samym osobnikiem, bo obsługuje nas ten sam kompleks świadomościowy, wielowymiarowy kompleks świadomościowy. Ale też o tym komunikacie mogła się dowiedzieć dopiero wtedy, kiedy mnie spotkała. Nieco później, kiedy już się rozstali, spotkała go na ulicy i zaprosiła go do mieszkania. W przedpokoju stanęli przed lustrem i co się okazało? Że w lustrze ona widziała swojego kolegę, natomiast gdy się w jego kierunku odwróciła, znów zobaczyła żołnierza. Odwróciła się do lustra, żeby sprawdzić, co się dzieje.
widziała swojego znajomego. Odwróciła się do niego, zobaczyła młodego mężczyznę w jasnej marynarce. Nie potrafię go dokładnie opisać. To są wszystkie dane charakterystyczne, które Danka przekazała w swojej relacji. Odwróciła się do lustra i znów widziała tylko swojego kolegę. Co to oznacza? Że ona w momencie, kiedy na niego patrzyła, odbierała komunikat podbrakowy. Natomiast patrząc w lustro, odbierała normalny komunikat, ponieważ promienie świetlne, odbijając się od lustra, demaskowały, kim jest żołnierz i kim jest ten młody człowiek w jasnej marynarce. Dokładnie to samo mamy, kiedy na targowisku w Indiach sztukmistrz i jego pomocnik pokazują sztuczkę, że sznur zwinięty w kłąb podnosi się do góry, a chłopiec się po nim wspina. I jeśli ktoś z tego tłumu w tym momencie zrobi zdjęcie, to co zobaczy na zdjęciu? Że chłopiec, sznur i sztukmistrz znajdują się na ziemi i nikt się po sznurze nie wspina. Czyli znów mamy kolejny przykład, że człowiek jest w stanie zmienić percepcję drugiego człowieka tak, żeby narzucić mu obraz, który sam stworzył, który się zrodził w jego umyśle. Bo ten obraz zrodził się w umyśle sztukmistrza, ale na zasadzie reakcji łańcuchowej ten obraz zobaczyli wszyscy zgromadzeni wokół nich. Sztuczka Wolfa Messinga. Dokładnie. Czyli to, co się przydarzyło na rynku w Indiach, to, co się przydarzyło Messingowi, to są wszystko dowody niebezpośrednie, bo wiadomo, tylko że one uwiarygodniają zdarzenia Danki Dudzik, ale ich nie tłumaczą. Natomiast wytłumaczyć jest w stanie to dopiero wielowymiarowa fizyka kwantowa i współpraca z próżnią fizyczną. Czyli wielowymiarowa fizyka kwantowa jest ważna. To nie jest foliarstwo. To nie jest pseudonauka. To jest nauka wyprzedzająca, która jeszcze nie została zaakceptowana przez konwencję. I przede wszystkim na to chcę zwrócić uwagę. My to już wiemy, ale to nie jest wiedza powszechna. I właśnie po to się spotykamy, właśnie po to rozmawiamy. W formie rozmowy przekazujemy wiedzę, bo to zawsze łatwiej w ten sposób przekazać, niż w postaci wykładu, suchego wykładu, gdzie nie ma interakcji dwóch osób. Bo w momencie, kiedy my ze sobą rozmawiamy, nawiązujemy jednocześnie interakcję z naszymi słuchaczami. Znów mamy reakcję łańcuchową, czyli odbiór lepszy niż wtedy, kiedy staje na katedrze wykładowca i wygłasza wykład. A potem trzeba sięgnąć do książki, żeby sprawdzić, co on właściwie powiedział. Notabene, jeżeli ktoś ma problemy, to też może ściągnąć książki z mojego chomika. Są bezpłatnie tam umieszczone. Nie pobieram żadnych opłat. Nie próbuję stworzyć fałszywej nauki po to, żeby zamieszać ludziom w głowach, bo nie czerpię z tego żadnych zysków. Próbuję zbić argumenty Danki Dudzik, która ustawicznie próbuje wbić nam kij w szprychy w komentarzach. Co jeszcze przekazał jej zmarły kolega? 2 lata po swojej śmierci ukazał jej się na ulicy. Ona wtedy spotkała 2 ich wspólnych znajomych. I w momencie,
kiedy on się obok niej pojawił, nagle Danka zauważyła, że wokół, mimo że wcześniej ulica była pokryta śniegiem, zauważyła, że wokół jest majowa pogoda i drzewko, które jeszcze chwilę wcześniej było gołe, pokryło się zielonymi resztkami. Ten kolega zmarły, który jej się pokazał, poinformował ją, że tam, gdzie on przebywa, zawsze jest maj. Mało tego, ona w tym momencie nie zorientowała się, że przybył on z rzeczywistości równoległej, czyli znów mamy kolejny dowód, że rzeczywistość równoległa i ta nasza znajdują się w tej samej objętości. Ale umknął jej z pamięci fakt, że on nie żyje. Podniósł ją, znajomi wpadli w zdumienie, co się dzieje, dlaczego ona się unosi. Więc ona powiedziała, że właśnie spotyka się ze swoim przyjacielem. Niemożliwe. Na pewno, no to ten, uwiarygadniając swoją tożsamość, przepowiada im jednemu z nich przyszłość. I prosi Dankę, żeby jej przekazał. Ale dlaczego sam mu tego nie powiesz? Bo zmieniłem ci percepcję. Ty mnie widzisz, oni mnie nie widzą. To też jest w podtekście, on tego jeszcze wtedy wyraźnie nie powiedział. Poinformował ją wtedy również, że istnieje możliwość, żeby powrócił w taki sposób, że nikt nie zauważy jego śmierci. I czy tego by chciała? Danka stwierdza w swojej relacji, że nie wie, dlaczego tak powiedziała, ale oświadczyła, że woli jednak spotkać się z nim po śmierci. Ale będzie wtedy znacznie starsza. On mówi nic podobnego. Czas tam nie ma znaczenia. Dodaję poza tym parę fragmentów z jej przyszłości, mówiąc, że ta przyszłość nie jest do końca ustalona. Również informuje ją o tym, że są dwie strony świata. I ta przyszłość w gruncie rzeczy nie jest taka, jaką my sobie wyobrażamy. Czyli też sugeruje jej, że to my ją kreujemy. Ma kolejną informację, że to my jesteśmy kreatorami rzeczywistości, a nie jakiś nieuchwytny Bóg. Jeżeli kreuje się naszą przyszłość, to tylko wielowariantową. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówiłyśmy, wielowymiarowa rzeczywistość eksperymentuje w rzeczywistości czasoprzestrzennej. W związku z tym my musimy mieć wolną wolę i możliwości do wyboru, żeby przekonywać się, które wybory są dobre, a które złe. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywistość wielowymiarowa uczy się tego wraz z nami. My jesteśmy częścią tej wielowymiarowej rzeczywistości i to mamy znów kolejny na to dowód. Co mamy, na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na spotkanie na przystanku. W zasadzie te informacje się pokrywają, bo znów Danka się dowiaduje, że będzie pisała książkę. Dowiaduje się, że ma jej nie pisać teraz, bo teraz będzie za wcześnie i znalazłyby się w niej same głupstwa. I wcale nie sugeruje jej, że ona będzie je wyjaśniać za parę lat, bo za parę lat będzie mądrzejsza. Sugeruje jej, że skłoni kogoś do rozmowy z nią przez komputer.
Czyli już sygnalizuje, że to nie ona będzie wyjaśniała to, co jej się przydarzyło. I to wszystko dzieje się na przystanku, kiedy on przybiera postać żołnierza. Mało tego, ona nawet nie wie, z kim rozmawia. Nie orientuje się jeszcze, chociaż on jej podsuwa informacje, które ją mają naprowadzić na to, kim on jest. Podaje jej wiek. Ona się orientuje, że to jest właśnie taki wiek, w którym jej przyjaciel stracił życie. Znów jej podpowiada przyszłe zdarzenia, tłumaczy jej to, czego ona nie rozumie. Czyli daje jej do zrozumienia, że on wie to wszystko, do czego ona nie ma dostępu. Czyli znajduje się w tej innej stronie. Nawet informuje ją o końcu świata, że będzie inny niż ludzie sobie wyobrażają. I sytuacja kończy się w momencie, kiedy Danka zaczyna być niespokojna, widzi męża zbliżającego się z synem, zrywa się i odchodzi, jeszcze wciska czapkę żołnierza kuzynce, która też znajduje się na przystanku, prosząc, żeby mu oddała, i nie widzi, że ona upada na ziemię. Czyli drugie spotkanie też jest istotne. Trzecie spotkanie, które było w zasadzie ważne, to było ostatnie spotkanie, kiedy jej się pojawił już nie jako żołnierz, ale jako młody człowiek w tej jasnej marynarce, o której wspomniała wtedy, kiedy stała z nim przed lustrem. Poinformował ją wtedy, że to nie będzie jej ostatnie spotkanie z kimś z tej drugiej strony, bo przyjdzie do niej ktoś inny i w związku z tym ona będzie musiała go rozpoznać, żeby wiedzieć, że komunikat, z którym przychodzi, jest dla niej ważny. I rzeczywiście ten posłaniec przychodzi. Kiedy? Przychodzi wtedy, kiedy ona jest przed swoim domem rodzinnym, z rodziną. Przyjeżdża tam z dziećmi, z mężem. O dziwo, wszyscy widzą tego posłańca. Nikt go nie rozpoznał, nie wiedział. Gdy potem pytała, chociaż widzieli go, nie mieli pojęcia, kim on jest, nikogo nie zdziwił, czyli w zasadzie znów była reakcja łańcuchowa. Ktoś przyszedł na rodzinne spotkanie, wmeldował się, nie przedstawił i nie budzi niczyjego zdumienia. Czyli znów mamy do czynienia ze zmianą percepcji. Mało tego, on jej już dokładnie mówi, że będzie rozmawiać przez komputer, co też ją bawi, ponieważ jeszcze nie zna internetu, nie wie, że istnieje taka możliwość. I twierdzi, że wtedy, kiedy będzie z kimś rozmawiać przez komputer, wiele się wyjaśni. Czyli znów następny sygnał, nie ona będzie wyjaśniać. Tylko wtedy, kiedy będzie z kimś rozmawiać przez komputer. Oddala się w kierunku, gdzie nie było żadnego wyjścia na drogę. Czyli znów był już zmarłym. Niemniej jednak najwyraźniej jeszcze za życia spotkał się z żołnierzem, ponieważ zakomunikował jej o tym i powiedział, że żołnierz za pomocą listu uwiarygodnił dziwną historię, którą mu opowiedział. Czyli uprzedził go, że ma się porozumieć z Danką Ludzik po to, żeby przekazać ściśle określone informacje. Oprócz tych informacji oczywiście również przekazywał rozmaite fakty z przyszłości, przy czym mówił tak, jakby się wydarzyły, czyli też dawał do zrozumienia, że
on jest nie z tego świata, czyli z tej innej rzeczywistości, z tej drugiej strony. To sobie Danka dodała później 2 do 2 i już wiedziała, że to jest ten ostatni posłaniec. No i teraz zastanówmy się. W jaki sposób możemy to podsumować? Przede wszystkim co? To, że mimo tej wielkiej ilości osób, które biorą udział w planie Danki, bo ona nie jest jedynym realizatorem tego planu, bo okazuje się, że nawet realizatorami tego planu byli ludzie, których nigdy w życiu obie nie spotkałyśmy. Był również jej przyjaciel, był ten ostatni posłaniec, był ktoś z innej, równoległej cywilizacji kosmicznej, cywilizacji bardzo rozwiniętej, bo bez problemu się tu dostali, bez problemu manipulowali Danki umysłem i nie tylko jej. Bez problemu ktoś albo z rzeczywistości ukrytej, albo ktoś z tej obcej cywilizacji był w stanie skłonić mojego znajomego, żebym zajrzała na forum, czego z reguły nie robię. Tam, gdzie Danka zauważyła mnie, bo wypowiadałam się na tematy, w których ona się zupełnie nie orientowała, ale wiedziała, że coś musi być na rzeczy, skoro ona tyle niesamowitych historii przeżyła. W związku z tym warto zwrócić uwagę na to, że wszystkie puzzle tej układanki zawsze pojawiały się we właściwym momencie, we właściwym miejscu i układały się w spójną całość. Ta spójność jest równie ważna jak synchroniczność, bo ona pokazuje nam, że to jest doskonała metoda weryfikowania tego, czego nie potrafimy zrozumieć. I nawet jeżeli komunikat dostajemy w sposób anomalny, którego nie rozumiemy, to jednak, jeżeli on jest spójny z tym, co już wiemy, to znaczy, że to, czego się dowiadujemy, musi być prawdą. A jeżeli nie jest spójne, to być może w przyszłości się stanie. Nie jest wykluczone, że być może spontanicznie, być może na skutek podpowiedzi, zostałam również nakłoniona do dołożenia do doznań Danki Dudzik przygody Michela de Marquet. On też miał swoją przygodę z cywilizacją kosmiczną. Ta cywilizacja kosmiczna idealnie się kompiluje z doznaniami Danki. Danka pokazuje, w jaki sposób funkcjonuje rzeczywistość wielowymiarowa. Natomiast Michel de Marquet dowiaduje się w 1987 roku tego, czego ja się dowiedziałam dopiero w 2021 w ramach badań wyprzedzających. Czyli rzeczywistość kosmiczna przekazała Michelowi de Marquet informacje w 1987 roku o tym, czego ja się dowiedziałam w XXI wieku. Co to oznacza? Że najprawdopodobniej on też był uwzględniony jako wariant w tym planie. Dlaczego? Dlatego, że ja się z tą książką zapoznałam w 1998 roku, w XX wieku. I stwierdziłam, że jest bardzo interesująca, bo przekazy są zwalające z nóg. Mało tego, one uwiarygodniały również dokonania wielowymiarowej fizyki. Dokładnie Tao przekazuje informacje, które również ujawnia nam uniwersalne prawo kreacji zorganizowanej materii w 1987 roku. To nie jest przypadek. To wszystko było zaplanowane.
I najprawdopodobniej ten wariant też był uwzględniany w planie Danki Dudzik, bo to nie był tylko jej plan. Czyli mamy plan wieloosobowy, który składa się w spójną całość, gdzie możemy weryfikować dokonania wyprzedzającej nauki, czyli czego się jeszcze dowiadujemy, że niezależnie od tego, w jaki sposób pozyskujemy informację, jeżeli ta informacja jest spójna z tym, co już wiemy, to znaczy, że ta informacja jest prawdziwa. Mało tego, jeżeli informacja została dostarczona w sposób niekonwencjonalny i też jest spójna, to najważniejsze przy weryfikacji wiedzy jest jakie kryterium? Kryterium spójności. To też informacja, która nam została przekazana za pomocą doznań Danki Dudzik. Przecież to wszystko jest, te wszystkie mechanizmy, które ujawniłam w podsumowaniu, to jest rezultat planu, który został przygotowany. Planu, w którym brała udział nie tylko Danka Dudzik, ale wiele innych osób. I żadna z nich nie jest uprzywilejowana. Wszystkie są równocenne, i osoby, i informacje, bo tylko one nam pokazują, w jaki sposób powinniśmy funkcjonować. Mało tego, my się dowiadujemy również o tym, że Danka była poddawana channelingowi. Pisała automatycznie. Okazywało się, że były tam przedstawione dzieje jej życia w przyszłości, których nie chciała zaakceptować. Wygłaszała komunikaty z przyszłości. Nie wiedziała, skąd wiedziała, po prostu wiedziała. Tak, jakby ktoś przez nią mówił. Dokładnie w ten sposób to określiła. Czyli była medium, była wykorzystana jako medium i w channelingach automatycznego pisania, i w channelingach automatycznego mówienia. Ale w momencie, kiedy dowiedziała się, że wyjaśniam jej doświadczenia za pomocą channelingu Krajona, to ona stwierdziła, że to jest foliarstwo. To jest pseudonauka, ona z tym nie chce mieć nic wspólnego. Ale dzięki temu nie jestem zdziwiona, że nie chcę wiedzieć, co się stało wtedy, kiedy nie wiadomo, gdzie była. Bo nie wiadomo, gdzie była przez tydzień. Z jej relacji wynika, że ona była u tego nieznanego jej małżeństwa wieczorem, przez noc i koniec. Potem już wróciła do domu i okazało się, że to było tydzień później. I w ogóle ją nie interesowało, co się w tym czasie działo. Nie, przepraszam. To było wtedy, kiedy była w gabinecie lekarskim i u tajemniczej nieznajomej. Wtedy straciła tydzień. Natomiast tutaj w gruncie rzeczy w tym samym czasie była gdzieś, gdzie nie wie gdzie, dlatego że nie była u ludzi, którzy się nigdy nie pojawili w tym budynku, w którym była poprzednio. Trzeba bardzo uważać, jak się składa puzzle, żeby ich nie pomylić. Czyli ma fragmenty, gdzie nie wiadomo, co się z nią działo. Wiadomo, że nie była u małżeństwa, skoro oni tam nigdy nie mieszkali, no więc gdzie była? Zwłaszcza wtedy, kiedy wiadomo, że nie była u siebie na stacji, bo przenocowała w miejscu nieznanym. Także wniosków tutaj do wyciągnięcia jest dużo. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Danka miała również konfrontację ze swoimi znajomymi i ze swoją rodziną
w różnych odcinkach czasowych. Jest do dziś przekonana, że to ona była tą tajemniczą nieznajomą. Ale bliźniak nie rusza się z rzeczywistości ukrytej. On tam jest stale. Nie wydzielała z siebie sobowtóra, bo była ona i była tajemnicza nieznajoma. Tajemnicza nieznajoma wciskała jej mnóstwo obiektów z przyszłości, pieniądze. Chciała, żeby zagrała w totka, bo wtedy wzmocni się finansowo. Wciskała jej rzeczy, których nie była w stanie tu kupić. Notabene dokładnie to samo czyniła i ta dziewczyna, która była jej sobowtórem. Chyba podarowała jej skarpetki, z tego co pamiętam, ale też mogłam pomylić, bo tyle tych zdarzeń, że mogą się wzajemnie mylić fragmenty ich. A jeżeli dochodziło do takich konfrontacji, a Danka nie przypomina sobie, żeby kiedykolwiek ingerowała z przyszłości w przeszłość, no to jakie ona ma dowody na to, że nie była to wizja? Żadnych. Ale upiera się, że nie była, że to była ona. Natomiast wielowymiarowa fizyka raczej nie upoważnia nas do twierdzenia, że ktokolwiek przybrał jej postać, chyba że zrobił to na przykład kosmita. O tym, że są w stanie to robić, przekonał się Michel Desmarquet. Czyli jeżeli dodamy do siebie te informacje i zebrane przez Michela Desmarquet i przez Dankę Dudzik, to mamy pełną, no może nie pełną pewność, ale z dużą pewnością możemy przyznać, że to wszystko, co się wydarzyło i jemu, i jej, da się wytłumaczyć na gruncie nauki. Nie ma cudów. Są tylko i wyłącznie zdarzenia, które, jeżeli jesteśmy w stanie wyjaśnić, to wiemy, w jaki sposób do tego doszło. Jeżeli tylko wyjaśniamy na zasadzie, że komuś coś się zdarzyło, więc im nie mogło, to jest tylko i wyłącznie dowód pośredni. Tak się zastanawiam, gdyby Danka na przykład zatrzymała gazetę z czasów prezydentury Kwaśniewskiego, a działo się to jeszcze przed transformacją, a pokazała ją teraz, czy ktokolwiek by jej uwierzył, że ona tę gazetę zdobyła przed transformacją? Myślę, że nie. Nie jest łatwo zdobyć dowody tego typu, jeżeli je się wyrzuca, chowa bądź nie przyjmuje. Namacalnych dowodów Danka nie ma żadnych. Wszystko tylko i wyłącznie może opierać się na wyjaśnieniach, w jaki sposób do tego doszło. Jeżeli nie wiemy, w jaki sposób do tego doszło, nie mamy pewności, że to nie konfabulacja. Czyli jedyny ratunek, żeby Danka mogła twierdzić, że nie zmyśliła tego wszystkiego, to jest wielowymiarowa fizyka kwantowa, nie mechanika. I na tym bym zakończyła wszystko. Całe podsumowanie. Czy chciałabyś jeszcze coś do tego dodać? Ja chciałam dodać taką jedną rzecz, która mi się cały czas po głowie jakoś stuka, gdy opowiadasz o tym przykładzie tej zmiany świadomości, że tak naprawdę dzięki tym przykładom, które dzisiaj tutaj podałaś, można też wyjaśnić te wszystkie objawienia chyba Matki Boskiej, gdzie są dzieci, które widzą, reszta nic nie widzi, jest przekaz.
Mało tego, wydaje mi się, że może warto jednak o tym jeszcze wspomnieć, że wtedy, kiedy Dance się śnił kosmita, który usiadł na jej łóżku i tłumaczył jej, że jest pod jego opieką, że nic jej się nie stanie, że to wszystko, co jej się przydarza, jest ważne. Próbował wytłumaczyć, dlaczego ona to wszystko przeżywa. Ona to odrzucała, w ogóle nie chciała go słuchać. Co on zrobił? Zmienił jej sen, czyli odbiór snu, bo to też jest odbiór komunikatów podprogowych. Zarówno sen, jak i to, co się później zdarzyło. Sen przeniósł ją w przeszłość. Zobaczyła starą chatę, czyli taką na tyle starą, że z całą pewnością nie z tych czasów, a przed tym starą kobietę z czarnym kotem, czyli kogoś w rodzaju wiedźmy. I ona wskazała jej rower zaplątany w sitowie i powiedziała, że tak zaplątane jest jej życie. I jeżeli to rozplącze, to dopiero wtedy jej życie będzie spełnione. Spotka się z matką, czyli przejdzie do rzeczywistości równoległej. Czyli w zasadzie za każdym razem usiłowano ją również uspokoić, bo jeżeli ktoś zajrzy do kwantowej rzeczywistości i przeczyta dokładnie, zwracając uwagę na szczegóły jej doznania, ona zawsze jest w stanie emocjonalnego wzburzenia. Zawsze jest przerażona, zawsze ucieka, zawsze nie rozumie. Starano się ją więc uspokoić. Starano się przekonać, że nic złego jej się nie stanie. Miała do czynienia we śnie z kosmitą. Kosmita już wiedział, że ujawnił swoją obecność przez to, że Danka wycisnęła sobie ten pierwszy implant, bo prawdopodobnie drugi ma do dzisiejszego dnia i gdyby chciała się tego dowiedzieć, to może się dowiedzieć, że go ma. Wiedział, że jest zdemaskowany, pokazał jej się we śnie. Ale co pokazuje i kontakt z kosmitą i to, w jaki sposób przedstawili jej to, czego się dowiedziała. Bo przedstawili jej komunikaty w postaci obrazów, nie budząc jej niepokoju. Ona nic nie wie o tym, gdzie ona się w tym czasie znajdowała. Czyli rzeczywistość, nie tylko rzeczywistość ukryta jest nam życzliwa, również inne cywilizacje, zwłaszcza te wyżej rozwinięte niż my, też są nam życzliwe, bo one doskonale wiedzą, na jakich zasadach działa rzeczywistość. Czyli to wszystko powinniśmy nie tylko rozważyć i przyjąć do wiadomości, ale również wyciągnąć z tego wniosek, że jeśli w tym czasie, koniec XX wieku, początek XX, otrzymujemy tak wiele komunikatów, to znaczy, że Ziemia jest bardzo poważnie brana pod uwagę jako cywilizacja, która może dokonać ogromnego skoku cywilizacyjnego. To też nie powinno umknąć naszej uwadze. I myślę, że chyba ten komunikat też jest ważny, chociaż nie jest powiedziany expressis verbis, czyli jak to się mówi, otwartym tekstem. Nie, natomiast wkraczanie Plutona do wodnika, patrząc na astrologię, spowoduje to, więc myślę, że tak to nastąpi. Czyli powinniśmy liczyć się z tym. Krajon twierdzi, że minęliśmy już punkt krytyczny. Punktem krytycznym było przesilenie w grudniu 2012 roku. Krajon wtedy stwierdził, że
zdecydowanie mieliśmy punkt krytyczny i nawet jeżeli będziemy musieli prowadzić walkę ze starym porządkiem, bo stary porządek nie odejdzie bez walki, to też jest ważny komunikat Krajona. To znaczy, że nie możemy się tylko i wyłącznie sprowadzić do tworzenia wokół siebie rzeczywistości własnej, bo ona wcale nie musi wpłynąć automatycznie na innych. My musimy również stworzyć warunki do tego, żeby nasza cywilizacja ewoluowała. Czyli potrzebne jest również działanie. Prawda. Danusiu, to tym akcentem byśmy zakończyły dzisiejsze spotkanie. Bardzo Ci dziękuję. Ten cykl był dość wyczerpujący, jeżeli chodzi o ilość informacji przekazaną. Wydaje mi się, że w dość już taki prosty sposób. Nawet jeżeli ktoś twierdzi, że on nie jest prosty, to mam prośbę do zajrzenia także do innych materiałów, również także innych autorów, po to, żeby rozwinąć to myślenie krytyczne. Jak najbardziej. Nie uważam, że trzeba się koncentrować tylko i wyłącznie na moim pięcioksięgu. Trzeba zajrzeć wszędzie, gdzie można, ale zawsze trzeba się kierować kryterium spójności. Jest bardzo wiele channelingów. Ja w tych channelingach przebierałam jak w olęgałkach. Zdecydowałam się na Krajona z dwóch powodów. Dlatego, że wykorzystał naukowca jako medium, i to o wykształceniu dokładnie takim jak ja, technicznym. W związku z tym ja słowa przekazywane przez to medium byłam w stanie bez problemu przetłumaczyć na język nauki. Mało tego, on przez cały czas dawał komunikaty stricte naukowe. Między nimi również zdarzały się komunikaty, które mogą być poczytane podobnie jak Przygoda Desmarquet za legendy. Ale rzecz polega na tym, że my nie potrafimy udowodnić, że to jest legenda. My nie znamy przeszłości Ziemi. Nie znamy przeszłości naszej cywilizacji. Dowiedzieliśmy się od Krajona, że nasza jest piąta, ale nie wiemy, jakie były te poprzednie. Mało tego, nie jesteśmy w stanie się tego dowiedzieć, bo w międzyczasie Ziemia przeszła kilka katastrof i te cywilizacje mogły być nawet przez katastrofy zmiecione. Także jeżeli wiedza będzie spójna, to znaczy, że jest prawdziwa. Dziękuję, Danusiu. Tym kryterium przede wszystkim powinniśmy się kierować. Dziękuję. Także dziękujemy naszym słuchaczom. Ja też Tobie dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia. I oczywiście za udział, czynny udział. Ze wzajemnością. Do widzenia.